Żeby zrozumieć, czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy, trzeba zrozumieć koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej. Koncepcja jest taka, że po czwartej rewolucji przemysłowej ludzkość będzie mniej więcej tyle samo konsumowała, mniej więcej tyle samo produkowała, za to dużo mniej pracowała. Pieniądze są generowane z niczego, rozdawane ludziom, żeby ci mogli za nie kupować dobra i usługi wytwarzane przez tych, którzy pracują. Bezwarunkowy dochód podstawowy jest jak nóż. Można go użyć zarówno do krojenia chleba, jak i do odebrania komuś życia. I choć w oczywisty sposób większość ludzi używa tego narzędzia do dobrych celów, to jednak chyba nikt nie uwierzy osobie, która idzie po ulicy z półmetrowym majchrem, że będzie przy jego pomocy robiła kanapki. Z tego też powodu nieracjonalne jest wierzenie światowym elitom, które wiele złego mają na sumieniu, że taki bezwarunkowy dochód podstawowy wykorzystają wyłącznie do dobrych celów dla dobra ludzkości. Żeby zrozumieć, czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy, trzeba zrozumieć koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej. Czwarta rewolucja przemysłowa to fakt. Z faktami się nie dyskutuje. Jest to tylko kwestia czasu, kiedy ona do nas nadejdzie i to jest raczej kwestia kilku lat niż kilkunastu albo kilkudziesięciu. Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa? Jest znacznym skokiem technologicznym, za sprawą którego wzrośnie globalna wydajność ludzkości. Jako ludzkość będziemy w stanie więcej wytwarzać, zarówno jeśli chodzi o dobra, jak i usługi. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich rewolucji technologicznych, rewolucji przemysłowych, kiedy to na przykład za sprawą silnika parowego przestaliśmy musieć wykonywać pewne prace, gdyż zaczął je za nas wykonywać silnik parowy. I tak było za każdym razem. Do tej pory przy rewolucji przemysłowej następował znaczny wzrost zamożności społecznej. Ludzie przestali musieć wykonywać pewne zawody, ale zaczęli wykonywać zawody inne. Na przykład, gdy samochód sprawił, że konie przestały być już powszechnie używane do komunikacji, zniknął zawód stangreta, ale za to pojawił się zawód zawodowego kierowcy, ale jednocześnie bardzo wiele z nas zyskało możliwość swobodnego poruszania się dzięki samochodowi, który byliśmy już w stanie samodzielnie prowadzić. Jeśli porówna się nasz dzisiejszy stan życia, status, jaki mamy, do tego, jak żyło się jeszcze 200, 300, 400 lat temu, to zobaczymy, że dziś każdy jeden człowiek
tak zwanej cywilizacji świata zachodu, żyje na poziomie zbliżonym do szlachty z czasów Rzeczpospolitej I. A jeśli cofniemy się jeszcze bardziej wstecz, no to już, drodzy Państwo, mamy w ogóle turboelity versus zwykły, normalny, dzisiejszy człowiek. I to jest bardzo dobrze. Człowiek powinien zyskiwać jak najlepszy status życia. Takie rzeczy jak głód, ubóstwo powinny coraz bardziej odchodzić do lamusa. Teraz mogłoby być tak samo. Za sprawą wprowadzenia powszechnie sztucznej inteligencji, robotyzacji i wielu nowoczesnych wynalazków, wiele zawodów stałoby się niepotrzebnych, a ludzie, którzy te zawody wykonują, mogliby zacząć robić zupełnie inne rzeczy, dzięki czemu generalnie ludzkości żyłoby się lepiej. Na przykład kierowca zawodowy. Dziś zawód bardzo popularny, już za kilka lat może być całkowicie niepotrzebny, gdyż zostaną wprowadzone tak zwane samochody autonomiczne, które kierowców nie będą potrzebowały. I to zarówno w transporcie zawodowym, czyli na przykład transport towarów na duże odległości, jak i transporcie takim normalnym, cywilnym. Nasze samochody nie będą potrzebowały, żebyśmy je prowadzili. W związku z tym nie będziemy musieli robić prawa jazdy, nie będzie egzaminów na prawa jazdy, więc nie będzie zawodu egzaminatora, ale także nie będzie zawodu instruktora. Co do zasady, jest to bardzo dobre, gdyż ludzie, którzy wykonują te zawody, będą mogli wykonywać inne prace i ludzkość pójdzie do przodu. Choć już tutaj pojawia się bardzo poważna łyżka dziegciu tejże beczce miodu. Na przykład dość powszechnie wiadomo, że jednym z zawodów, który zostanie wykluczony w pierwszej kolejności przez sztuczną inteligencję, to lekarz-diagnosta. Już dziś pojawiają się bardzo zaawansowane algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które mają większą skuteczność w diagnozowaniu pacjentów niż ludzie. I tu pojawia się problem, co będzie za 2, 3, 4 pokolenia, gdy ludzkość jako taka zatraci wiedzę medyczną. Jeszcze mroczniej robi się w przypadku zawodu sędziego. Już dziś mówi się, że zaawansowane systemy oparte na sztucznej inteligencji mają lepszą trafność orzekania niż sędziowie ludzie. Niby fajnie, jeśli sędziowie będą lepiej, sprawniej, trafniej orzekać, no to powinniśmy się tylko cieszyć. Ale sama idea, że maszyna decyduje o tym, co spotka człowieka, czy będzie on wolny, czy zostanie on uwięziony, wydaje się bardzo niebezpieczna, zwłaszcza w kontekście hipotetycznej, ale coraz bardziej prawdopodobnej idei buntu maszyn. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu było czystym science fiction, dziś jest czymś, co teoretycznie może wystąpić. Wróćmy do podstawowego, gwarantowanego dochodu. Koncepcja jest taka, że w czwartej rewolucji przemysłowej nie może dojść do skokowego wzrostu poziomu produkcji dóbr i usług, gdyż ludzkość już dziś zużywa zbyt dużą ilość zasobów naturalnych planety i gdybyśmy zwiększyli swój poziom produkcji, a co za tym idzie konsumpcji, to za szybko zużylibyśmy zasoby naszej planety i doprowadzili do upadku naszej cywilizacji. Powstała więc koncepcja, że pomimo kolejnej rewolucji przemysłowej, technologicznej, powinniśmy konsumować na tym samym poziomie. Skoro więc będzie skok jakościowy,
który sprawi, że będziemy jako ludzkość dużo wydajniejsi, ale wynik końcowy, czyli produkcja, ma być na tym samym poziomie, no to siłą rzeczy trzeba zmniejszyć ilość wkładanej pracy. Czyli koncepcja jest taka, że po czwartej rewolucji przemysłowej ludzkość będzie mniej więcej tyle samo konsumowała, mniej więcej tyle samo produkowała, za to dużo mniej pracowała. I to znacznie mniej, gdyż ilość zawodów, które przestaną być potrzebne, będzie po prostu gigantyczna. Ja tutaj podawałem tylko kilka przykładów. W momencie, w którym większa część ludzi nie będzie potrzebna, pojawia się problem bezrobocia. No, jak ludzie nie mają pracy, to jest to generalnie bardzo zła rzecz. Każdy chrześcijanin to wie, że praca uszlachetnia, a więc człowiek, który pracy nie ma, gnuśnieje i oddala się od Boga. To jest jedna kwestia, a druga rzecz, bardzo mocno uwstecznia się społecznie i często dochodzi do bardzo poważnej degradacji, co odbija się też często niekorzystnie dla rodziny. Bezrobocie to zło. Problem polega na tym, że to bezrobocie chce się de facto rozwiązać przy pomocy trwałego bezrobocia, które jest inaczej nazywane. Bowiem koncepcja podstawowego gwarantowanego dochodu polega mniej więcej na tym, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy ma pracę, czy nie ma pracy, będzie dostawał określoną sumę pieniędzy, z którą będzie mógł zrobić co tylko chce. I idea jest taka, że ci, którzy nie będą mogli znaleźć pracy, bo po czwartej rewolucji przemysłowej będzie ją coraz trudniej znaleźć, będą w stanie utrzymać się właśnie za ten podstawowy gwarantowany dochód, czyli de facto będą na bezrobociu, czyli to, czego chciano uniknąć, to zostanie utrwalone. Po owocach ich poznacie, a owoce te niestety nie wydają się za fajne. Nic to jednak przy zagrożeniu, jakie płynie, ze względu na fakt, że podstawowy gwarantowany dochód daje niesamowitą wręcz dyktatorską władzę rządzącym. I tylko od nich będzie zależało, czy bezwarunkowy dochód podstawowy może być zabrany. W dzisiejszym systemie każdy człowiek utrzymuje się sam. No, prawie każdy, ten, który pracuje. Co do zasady człowiek utrzymuje się sam. Uczył się,
ciężko pracował, ma pewien zawód, wykonuje go, za swoją pracę dostaje pieniądze, za te pieniądze utrzymuje siebie i rodzinę. Jest niezależny od polityków. To politycy są zależni od niego, bo to on wypracowuje wartość, którą następnie dzieli się z rządzącymi po to, żeby rządzący mogli ją dalej redystrybuować. W przypadku bezwarunkowego dochodu podstawowego pieniądze są generowane z niczego, rozdawane ludziom tak po prostu za nic, żeby ci mogli za nie kupować dobra i usługi wytwarzane przez tych, którzy pracują. I tu pojawia się bardzo poważny problem. Czy aby na pewno ci, którzy pracują, będą chcieli pracować? Czy czasem nie sprowadzimy wszystkiego do świata, w którym są pewne turboelity, które kontrolują praktycznie wszystkie zasoby, kontrolują też wiedzę, przepływ informacji i to od nich de facto będą zależeć losy ciemnej masy, która właśnie zgnuśniała. Jest przyzwyczajona, że nie pracuje, wszystko ma podane na tacy i jest całkowicie bierna, bezwolna i tylko biernie konsumuje wszystkie informacje, które im się poda, nie umie się nawet zbuntować. Nawet gdyby chciała, to nie jest w stanie. A władza dostaje narzędzie, dzięki któremu może de facto wykończyć każdego człowieka. Dziś, jeśli człowiek jest na zasiłku i ten zasiłek zostanie mu odebrany, to dany człowiek cały czas może się utrzymać, może iść do pracy, może pracować. W momencie, w którym ludzkość co do zasady będzie utrzymywała się z bezwarunkowego dochodu podstawowego i za to będzie kupowała dobra i usługi wytwarzane przez bardzo wąską grupę osób, głównie zatrudnionych w megakorporacjach, po odebraniu takiego bezwarunkowego dochodu podstawowego człowiek praktycznie traci możliwość życia, bo nie będzie w stanie tej pracy znaleźć. Dalej, drodzy Państwo, skądś ten bezwarunkowy dochód podstawowy trzeba sfinansować? No, z podatków, prawda? W związku z tym, jeśli taki bezwarunkowy dochód podstawowy zostanie wprowadzony przy jednoczesnym, gigantycznym poziomie opodatkowania, zachodzi obawa, że człowiek, który tylko pracuje, nawet jeśli ma dobrą pracę, nie będzie w stanie się wyłącznie ze swojej pracy utrzymać. A więc znowu wracamy do początku. Każdy, kto straci prawo do bezwarunkowego dochodu podstawowego, nie będzie miał z czego żyć. I tu, zwłaszcza przy ewentualnym połączeniu tego z pieniądzem elektronicznym, pieniądzem cyfrowym banków centralnych, pojawia się zagrożenie, że władza może na przykład odbierać prawo do świadczenia ludziom, którzy tej władzy by się sprzeciwiali. Chodzili na demonstracje, pisali w internecie jakieś niewygodne rzeczy, albo na przykład nie robili dobrowolnie tego, co sobie rząd życzy. Można sobie śmiało wyobrazić taką sytuację, że rząd poprosi ludzi, żeby dobrowolnie pozwolili sobie wstrzyknąć pewien preparat, który ma na celu sprawić, że ludzie nie będą chorować w ogóle do 60 roku życia. I powie, że to jest ich całkowita dobrowolność. No ale część ludzi może na przykład nie chcieć, bo będzie miało jakieś wątpliwości. Jakie? Nie wiadomo jakie, nieważne. Ważne, że rząd może powiedzieć tak, słuchajcie, każdy, kto nie chce przyjąć preparatu, który gwarantuje całkowitą niechorowalność do 60 roku życia, ten jest nieodpowiedzialny.
ten obciąża nasz system ochrony zdrowia. W związku z tym, no niestety, jeśli ktoś dobrowolnie nie przyjmie tego preparatu, ten nie będzie dostawał tegoż właśnie świadczenia, jakim jest bezwarunkowy dochód. Każdy, kto nie chce dobrowolnie przyjąć tego preparatu, który gwarantuje, że nie będziecie chorować do 60 roku życia, ten jest nieodpowiedzialny, bo obciąża nasz system opieki zdrowotnej. W związku z tym niestety społeczeństwo nie może dawać takiemu człowiekowi, finansować bezwarunkowego dochodu podstawowego, dlatego każdy, kto nie przyjmie dobrowolnie tego preparatu, taki bezwarunkowy dochód podstawowy traci. No i w tym momencie, co to za dobrowolność, gdy człowiek ma do wyboru albo dobrowolnie dać sobie wstrzyknąć preparat, albo stracić środki na życie. I to jest podstawowe zagrożenie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Kolosalna, totalna władza w rękach rządzących, bez jakiegokolwiek nadzoru, bo jakby media miały nadzorować, skoro media też w dużej części będą oparte na sztucznej inteligencji, a więc na mega korporacjach. Jest jeszcze jedno bardzo poważne zagrożenie. Bezwarunkowy dochód podstawowy jest wizją utopijną, wizją bardzo mocno komunizującą. Można wręcz śmiało powiedzieć, że jest to nowa próba wprowadzenia światowego komunizmu. Ludzie o poglądach bardziej kapitalistycznych mawiają często, że problem z socjalizmem polega na tym, że socjalistom wcześniej czy później kończą się cudze pieniądze. I tu może być bardzo podobnie. Komunizm, Związek Radziecki, dlaczego upadł? Bo ludzie, którzy wiedzieli, że czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, nie mieli ochoty pracować. Ten system zakłada, że praca stanie się przywilejem, że ludzie będą chcieli pracować, będzie to dla nich swoista nagroda. A co jeśli ludzie, mając do wyboru ciężką charówę lub obiboctwo, wybiorą obiboctwo i powiedzą, nam się nie chce pracować? Co jeśli w wyniku tego ludzkość nie tylko odejdzie od Boga poprzez nieuszlachetnianie się przez pracę, ale wręcz całkowicie się zdegraduje? Co jeśli w wyniku tej degradacji za kilka lat nie będziemy w stanie zrozumieć sztucznej inteligencji, którą sami stworzyliśmy, a potem przestaniemy być w stanie ją kontrolować? Co jeśli ta sztuczna inteligencja dojdzie do wniosku, że nie ma ochoty pracować dla dobra ludzkości, a może na przykład dla dobra planety powinna ludzkość unicestwić? To są bardzo poważne problemy, bardzo poważne kwestie, które jeszcze niedawno były czystym science fiction. Dziś moim zdaniem powinny zostać przedyskutowane.